Hejo, z tej strony Hejtas. A w dzisiejszym odcinku chciałbym kolejny raz porozmawiać o tym, kim tak naprawdę jest PW, czyli gracz. Kiedyś już rozmawiałem na ten temat, kim może być PW, jednakże stawiałem tam w roli gracza Richa oraz Stewarta. Stewarta dlatego, że Stewart właściwie odchodzi na emeryturę, co potencjalnie mógł przeżyć całe to wszystko, The Hour of Joy, wszystko to, co działo się w fabryce i mimo to stawiać go w potencjalnej roli gracza. Richa dlatego, że Rich prawdopodobnie mógł się wtedy zwolnić, kiedy został źle potraktowany oraz był traktowany w fabryce jak jakiś szaleniec oraz intruz po prostu, mimo że po prostu kopał głupie pudełka z Hagim Łagim. Dzisiaj jednak, kiedy dostaliśmy książkę Orientation Notebook, gdzie graczem prawdopodobnie, znaczy w 100% jest PW. W ogóle ostatnio sobie rozmawiałem z Timmy i uznałem, że PW to może być skrót od Playtime Worker albo Player Worker i właściwie to nawet tak pasuje, wiecie, bo wiecie, jakie są w ogóle twórcy. Straszne trolle. Zamiast napisać jakieś skróty, na przykład imię i nazwiska, to napisali PW, co się nie do końca łączy z jakimkolwiek imieniem i nazwiskiem w rozsypce pod zjeżdżalnią, a tu mamy tak, PW. No i co pierwsze wam przychodzi? No Playtime Worker, czyli pracownik Playtime. No tyle w skrócie. Możemy się dowiedzieć, że twórcy Poppy Playtime to są wielkie trolle. Ale jedno, co mnie zaskakuje, to kim tak naprawdę jesteśmy? Czy jesteśmy z którymś z imień właśnie z rozsypki przy zjeżdżalni? Czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną? Niektórzy powiedzą, że jesteśmy facetem, niektórzy powiedzą, że jesteśmy babą. I chodzi teraz o to tu. Kim może być gracz? Czy właśnie z tej rozsypce mamy dwa imienia i nazwiska, które prawdopodobnie łączą się właśnie, to jest imię gracza. I są to właśnie dwa imiona. Jest to Jamie B. Honey oraz Jay Bohemian. Czyli takie imię męskie i żeńskie. Mamy ich dwa. I one pasują właśnie do tej układanki. Tylko że właśnie, według mnie nie może być to Jay. Jeżeli byłaby to Jay, to patrzcie tutaj na tą układankę. Właśnie mamy tą układankę. Tutaj sobie zrobiłem zdjęcie. Jak widzimy, mamy tutaj właśnie miejsca na imię i nazwisko danego gracza. Czyli na przykład mamy J i dwie litery właśnie. Litery musiałyby być jeszcze z nazwiska, czyli Bohemian, to byłoby trochę dziwne, na przykład J, Bohemian, Bo i Chemian na dole, no to się delikatnie nie łączy, ale kiedy weźmiemy sobie Jamie B. Honey, to mamy idealnie, wręcz tutaj, jak widzicie, nawet sobie zrobiłem Jamie B. Honey. I dlaczego tak właśnie to miałoby wyglądać? Ta ostatnia, ta zaznaczona tutaj jest po prostu, patrzcie, jak delikatnie odstawiona, czyli na przykład właśnie mogłoby być taki właśnie skrót, TB właśnie tutaj, w którym wam pokazywałem, może być właśnie takim skrótem od tego B, na przykład, nie wiem właściwie, co to miałoby być TB, ale tak, gracze zdecydowali, że takie może być potencjalne imię i nazwisko. Ja mam inną teorię i większość chyba też jej podziela z tego, co jak widziałem na serwerze Poppy Playtime, że graczem nie jest żaden Bohemian, żaden Honey, Rich, Stewart. Nikt nie jest graczem. To ty jesteś graczem. Ja, ty, twoja koleżanka, twoja mama, zależy jak będziesz patrzył na postać gracza, to jesteś ty. Wiesz, kim jest gracz, ty opisujesz gracza i to ty tworzysz jego wygląd, jego imię. To my jesteśmy graczem, tak jak mówi nam pierwszy opis, że po prostu zachorowaliśmy, dlatego nie przyszliśmy do pracy, ale po jakimś czasie wracamy i po prostu chcemy sprawdzić, co tam się stało. I w kalendarzu, w książce Orientation Notebook nie jest napisane, jeżeli to jest kalendarz PW, to PW nie pisze o sobie, że to są moje urodziny, tylko pisze, że to są twoje urodziny, nasze urodziny. Każdy z nas to ma, dlatego, że to my wcielamy się w postać, nam są dane notatki, żebyśmy wiedzieli więcej. Właśnie to jest dziwne roztentegowane, skoro PW to gracz, a gracz to my, to dlaczego sobie dajemy notatki? Dziwne, ale to możemy ominąć. Jak dla mnie, to my jesteśmy graczem. Poppy na sam koniec może nam powiedzieć coś w stylu: dziękuję właśnie nam, że to my jako gracz pomogliśmy w tym wszystkim i to my byliśmy ostatnią układanką do uwolnienia wszystkich w Poppy Playtime z tego całego horroru. My siedzieliśmy na tym stanowisku i to my wykonywaliśmy te straszne zbrodnie w Poppy Playtime.
No co za zbieg okoliczności. Faktycznie człowiek jest najgorszym złem na świecie i właśnie potwierdziła ta książka. Jeżeli myślicie, kim jest gracz, daj znać w komentarzu, może ty będziesz wiedział, kim jest gracz, a może to ty jesteś właśnie graczem. Pochwal się, wytwórz własną teorię, a ja chętnie się jej przyjrzę. Do następnych odcinków, żegnam się z wami bardzo serdecznie. Cześć!